Cześć, jestem Mestosław i w tym odcinku porozmawiamy sobie o nowo powstałym parlamentarnym zespole do spraw legalizacji marihuany. Brzmi nieźle, prawda? Zostałem zaproszony na jego posiedzenie, które odbyło się 7 stycznia. Pan Damian Sobczyk, Mestosław. Tak, dzień dobry. Dzień dobry. Prowadzę kanał na YouTubie Mestosław. Wcześniej prowadziłem kanał Wiem co ćpiem, który dotyczył racjonalnej edukacji narkotykowej. Działam także w Fundacji Polska Sieć Polityki Narkotykowej, a także jestem współzałożycielem i członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Psychodelicznego. Super, witamy serdecznie. Powiem wam więc z pierwszej ręki, jak to wszystko wyglądało, co będzie się dalej działo i jakie są szanse na wprowadzenie legalizacji marihuany w Polsce. Zaczynamy! You'll find the truth. Jak część z was wie, 12 grudnia powstał parlamentarny zespół do spraw legalizacji marihuany. Na ten moment należy do niego 13 posłów i posłanek z Lewicy, Koalicji Obywatelskiej i Konfederacji. Przewodniczącą tego zespołu jest Beata Maciejewska, która jest także wiceprzewodniczącą klubu parlamentarnego Lewicy, która też w jednym z wywiadów mówiła: jesteśmy dorosłymi ludźmi. Ja jestem bardzo dorosłą kobietą, paliłam w swoim życiu nieraz i nie czuję się kryminalistką z tego powodu. I czuję, że miliony ludzi, którzy także to robili, też nie czują się osobami, które powinny być za to karane przez kodeks karny. Jeśli porówna się to z wypowiedziami innych polityków, widać sporą różnicę w podejściu. Marihuana, podobnie jak morfina, może być używana do celów medycznych, ale generalnie to jest narkotyk, który szkodzi, to jest trucizna. Stał się zagorzałym przeciwnikiem marihuany jako środka, który zawsze rozpoczyna drogę do wejścia w głębsze narkotyki. W każdym razie zawsze w tych przypadkach, kiedy kończyło się na tych twardych narkotykach, że marihuana generalnie jest narkotykiem i niesie ze sobą zło i śmierć. Oczywiście wierzę, że również w partii rządzącej są politycy, którzy mogliby stać się naszymi sojusznikami. To, co mogłoby ich przekonać, to na pewno znaczące wpływy do budżetu. Najlepiej oczywiście, jeśli by dołączyli również przedstawiciele Koalicji Polskiej, których przekonałby rozwój polskiego rolnictwa. Gdyby w tym zespole byli reprezentanci wszystkich sił politycznych, to zdecydowanie łatwiej byłoby wprowadzić oczekiwane zmiany. Na ten moment większość posłów w zespole jest z Lewicy. Zespół jest jednak bardzo młody, więc liczę, że z biegiem czasu będzie się rozrastał. W posiedzeniu brała udział Beata Maciejewska z Wiosny, Paulina Matysiak z Razem, Urszula Zielińska z Zielonych, Andrzej Rozenek z SLD i Dobromir Sośnierz z Konfederacji. Ze strony społecznej byli m.in. Andrzej Dołecki, Kuba Gajewski i Maciej Kowalski z Wolnych Konopi, Agnieszka Sieniawska z Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej, Jan Stola ze Społecznej Inicjatywy Narkopolityki, Piotr Ilor-Marzec, Stelios Alewras oraz wielu innych aktywistów i ekspertów, a także przedstawicieli mediów konopnych, m.in. Mops Cannabis News. Prowadzimy media konopne, największe w Polsce. Mestosław ma tutaj kanał, no już nie ma tego kanału i o co chodzi? Nie, jest to śmieszne, ale my robimy naprawdę, tak, my robimy naprawdę ogrom pracy. Mamy łącznie, to jest, nie wiem, kilkanaście wyświetleń filmów, 250 000 subskrypcji. I pani sama powiedziała, że wielu rzeczy się pani dowiedziała. Leroy mi niejednokrotnie mówił, że przekonywał wielu posłów, wielu w ogóle nie miało pojęcia o różnych aspektach konopi i tak dalej, więc może warto się zastanowić. I to nie chodzi o to, że ja chcę tutaj, kolokwialnie mówiąc, wysępić jakiś hajs na kampanię społeczną i tak dalej, ale nasze kanały są, znowu kolokwialnie mówiąc, wręcz tępione przez korporacje zachodnie. Chodzi tu głównie o Google'a i tak dalej. Ucinane zasięgi, kasowane kanały, a tak naprawdę wyręczamy państwo w wielu kwestiach. Nie robimy jakichś głupkowatych filmików, gdzie palimy sobie jointy i tak dalej. Nigdy się żadna nielegalna substancja nie pojawiła na żadnym z naszych materiałów. Mestosław edukuje też o różnych innych substancjach psychoaktywnych. My się głównie na konopiach skupiamy i może warto opracować wspólnie jakiś projekt, jakiejś, nie wiem, kampanii społecznej, jakichś krótkich filmików wiralowych. Moglibyśmy tym się zająć naprawdę na wysokim poziomie i cały czas to robimy i robimy to w sumie non-profit, bo no, ciężko na tym zarabiać i tak dalej, a mi się wydaje, że edukacja jest tutaj kluczową kwestią. Łącznie w posiedzeniu brało udział około 30 osób. Jak dla mnie w pewien sposób było to spotkanie organizacyjno-zapoznawcze, podczas którego mieliśmy omówić cele i zadania zespołu. Jakie więc są te cele? Są 3 cele zespołu.
Pierwsze to jest analiza skutków zdrowotnych, gospodarczych, społecznych, finansowych legalizacji marihuany. Drugie, prowadzenie ogólnospołecznej debaty na temat marihuany. Trzecie, wypracowanie rekomendacji i projektu ustawy w WW zakresie z szerokim udziałem partnerów społecznych, naukowych i gospodarczych. Oczywiście wszystkie cele są bardzo słuszne i nie mam tutaj żadnych zastrzeżeń. Wywiązała się też dyskusja, czy ten zespół powinien się nazywać do spraw legalizacji marihuany. Pojawiły się głosy, że lepiej ostrożnie, żeby było do spraw efektywnej, racjonalnej polityki narkotykowej i tym podobnym. Była to jedna z sytuacji zapalnych podczas tego spotkania. Oczywiście nie bezzasadna, bo nazwa jest bardzo ważna. Uważam jednak, że najlepiej być odważnym i mówić wprost, jakie są długofalowe cele. Inną nazwą, którą bym zaakceptował, to zespół do spraw regulacji marihuany, ale nie jest to zbyt popularne sformułowanie w Polsce. Zobaczcie, jak wyglądała dyskusja na ten temat. To dlaczego to się ma nazywać do spraw legalizacji ten zespół, skoro będziemy dekryminalizować? Nie wiemy, co będziemy robić. Jakub Gajewski, przepraszam. Odpowiem na to pytanie. Nie rozpoczynam dyskusji na ten temat. Odpowiadam na pytanie tak. Dlatego, że to jest dobra nazwa, że ona mówi, co chcemy w sposób dosyć jasny i taki, który przemawia do ludzi. Oni się wtedy pytają o to. Niech pan wyjdzie na ulicę, niech się pan zapyta człowieka, co to znaczy dekryminalizacja. To co piąta osoba może będzie wiedziała, co to znaczy. Chcemy docierać do ludzi, czy chcemy po prostu tworzyć Chcemy ustawy. Chcemy ustawy. A takie słowa jak efektywna bądź racjonalna, no legalizacja mi się wydaje, to jest dość mocno taki slogan odstraszający, szczególnie właśnie tych ludzi, których chcielibyśmy tutaj do siebie przygarnąć, tak? Czyli właśnie Mamy różne zdania na ten temat. Możemy bardzo długo o tym dyskutować, bo każdy będzie miał różne opinie. Na tej sali prawdopodobnie są przeciwnicy i zwolennicy tej nazwy. Ten zespół został powołany w taki sposób. Wiem, że to może odstraszać, ale my nie możemy się bać pewnych rzeczy, które chcemy zrobić. Takie jest moje zdanie jako przewodniczącej tego zespołu. Więc ja nie będę teraz mówić, że to jest zespół do spraw grzecznego rozmawiania na temat jakiejś fajnej rośliny, bo możemy też tak nazwać ten zespół i wtedy będzie wszystko okej i nie będziemy musieli w ogóle się zastanawiać, czy nazwa tego zespołu jest kontrowersyjna, czy nie jest. Nazwa zespołu brzmi Zespół do spraw legalizacji marihuany i ten zespół będzie przedstawiał projekt, czy to będzie dekryminalizacji, nie otwieram dyskusji już w tym temacie, czy czegoś innego, to sobie wypracujemy. Nie musimy na początku drogi o to się spierać. Na początek drogi został określony. To jest zespół do spraw legalizacji marihuany. Tak on brzmi. No tak, tylko właśnie tutaj zdaniem wielu osób ten początek drogi został jakby na złą ścieżkę zostajemy wprowadzeni, tak? Proszę zatem o Państwa, chciałabym zobaczyć, jak to wygląda. Kto uważa, że nazwa zespołu jest zła i należy ją zmienić? Proszę rękę w górę. Kto uważa, że nazwa zespołu jest okej? Większość, dziękuję Państwu bardzo. Pojawiło się też sporo wypowiedzi na różne szczegółowe tematy. Miałem wrażenie, że wiele osób miało ochotę powiedzieć wszystko to, co jest dla nich najważniejsze. Zakres zagadnień jest olbrzymi, więc w przypadku, kiedy zebrało się tyle osób, które żyją tym tematem na co dzień, to nie starczyłoby tygodnia, żeby wszystko przegadać. To, co było jednak najważniejsze, to zastanowienie się, jaka jest nasza strategia. Czy idziemy małymi krokami, czy szeroko? W jakie nuty powinniśmy uderzać i co chcemy w najbliższym czasie zrobić? Najistotniejsze dla tego zespołu jest tak naprawdę, jaki jest plan konkretnie na to, żeby przekonać partię rządzącą podczas tej kadencji do tego, żeby chociaż siadła przy stole i zaczęła rozmowy. Bo to jest najistotniejszy element, bo cała reszta tak naprawdę to są sami fachowcy. Ja znam tych ludzi już bardzo długo i myślę, że spokojnie mogą tutaj większość ludzi doradzać, jeżeli chodzi o regulacje z tym związane. Natomiast nic nie zrobią, jeżeli nie zostaną przeprowadzony dialog z partią rządzącą, bo matematyka jest prosta i na sali po prostu poza tym projekt, który zgłosimy, po prostu wyląduje w lodówce. Takich projektów składaliśmy wiele podczas zeszłej kadencji. Większość lądowała u marszałka w zamrażarce i chodzi o to, jaki jest pomysł na to, żeby nie wylądowało to w zamrażarce, żeby doszło do pierwszego czytania na komisji. To mnie najbardziej interesuje, no bo to jest tak jakby istota powołania tutaj całego zespołu. Dziękuję bardzo.
to, co mówiła pani przewodnicząca, w Sejmie nie zmienimy ustawy, jeżeli większość posłów i posłanek nie poprze danego projektu. Więc skupmy się na tym, jaki zrobić plan, żeby projekt, który nas satysfakcjonuje, uzyskał większość sejmową. Chciałbym, żebyśmy nie rozwodzili się na temat na razie czy genetyki, czy krajowych upraw, czy tego, czy tamtego, tylko jak my możemy wprowadzić ten temat do dyskusji szerszej niż w tym kręgu, gdzie mamy krąg przekonanych, bo tutaj nie ma osób, które są przeciwne, gdzie mamy krąg osób też w zasadzie po drugiej stronie posłów i posłanek, którzy również są za. Więc teraz skupmy się na tym, jak dotrzeć do tych, którzy są absolutnie przeciwni, czyli pan Ziobro czy pani Kempa, których się prawdopodobnie nie przekona, tylko tych ze środka. Jak zrobić, żeby nam się udało? Fajnie, gdybyśmy się skupili na przedstawianiu tego, co działa najbardziej na emocje, bo to emocje rządzą decyzjami wyborczymi, a na emocje na pewno będą działać dosyć dobrze pacjenci medycznej marihuany, którzy właśnie idą do zakładu karnego z 2 nowotworami mózgu, ponieważ kilogram marihuany został uznany za ilość nie nadającą się na własny użytek, to jest koniecznie ilość handlowa. To są sprawy. Rozmawiajmy z tymi pacjentami, niech ten zespół da możliwość wypowiedzenia się. Każda osoba, która do mnie przychodzi z aspektem medycznym o posiadanie, jest gotowa nagłaśniać swoją sprawę, bo wie, że albo pójdzie siedzieć i może to się źle skończyć, albo po prostu przetrwa. To jest walka o życie. Proponuję zapisywanie się również do tego drugiego zespołu, na którym te kwestie związane ściśle z dokończeniem sprawy związanej z marihuaną medyczną wydzielimy, żeby nie mieszać ich już tutaj z szerszą percepcją, no bo jeśli pomieszamy te kwestie, to istnieje niebezpieczeństwo, że ta marihuana medyczna będzie postrzegana jako wsadzanie nogi w drzwi do legalizacji marihuany, a tego chyba lepiej uniknąć na tym etapie. Skoro tam już się coś udało, to może uda się dokończyć bez robienia sensacji. Natomiast w związku z tym ten zespół powinien moim zdaniem iść możliwie szeroko, znaczy stawiać sobie bardziej ambitne cele i właśnie być takim tą nogą w drzwiach, choć być może nie należy tak ostentacyjnie ogłaszać tego, że chce się być nogą w drzwiach, bo wtedy jeśli się tak 3 ruchy do przodu mówi, co się zrobi, to gra w szachy nie ma sensu. Natomiast to tyle, jeśli chodzi o podział pracy, tak, że namawiam również do udziału w tym drugim zespole, w którym zakres tematyczny będzie zawężony. Dziękuję za ten głos i dziękuję za zaproszenie. Ja myślę, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby rozmawiając o temacie medycznej marihuany, żeby obydwa zespoły się spotkały i żebyśmy rozmawiali razem z ekspertami na temat spraw, które są do załatwienia w tym temacie. Ja poniekąd wywołany do tablicy przez już nieobecną pytała o inicjatywę obywatelską, która jest planowana. Ja jestem za to odpowiedzialny i tutaj prace, można powiedzieć, że trwają, właściwie w pewnym sensie są zakończone, to znaczy projekt ustawy jest napisany, ten projekt się mieści na mniejszej połowie tak zwanej kartki A4, bo jest to powrót do stanu sprzed roku 2001, czyli dopisanie punktu, który wówczas był 48,4, w tej chwili byłoby to gdzieś między 62 a 63, czyli nie podlega karze, kto posiada poniżej. I doprecyzowałbym to, nasz projekt zmierza do doprecyzowania niewielkiej ilości jako 30 gramów konopi innych niż włókniste oraz żeby była pewna symetria w przepisach, zniesienie również kary za uprawę na własny użytek, bo w tej chwili pozostawienie zapisu, który mówi można posiadać, ale nie można uprawiać, sprawia, że korzystanie z dealerki jest niejako okolicznością łagodzącą, bo osoba, która kupi na czarnym rynku i opłaca organizacje przestępcze, jest traktowana łagodniej niż osoba, która uprawia na własny użytek na balkonie i nikomu tego nie udostępnia, ewentualnie rodzinie. Więc ten projekt będzie zgłaszany do tej procedury, która jest wymagana inicjatywą ustawodawczą w taki sposób, żeby zbiórka ta 3-miesięczna trwała w okresach letnich, więc planujemy uruchomienie tego w maju, zakończenie w okolicach sierpnia. Liczymy na to, że zebranie 100 000 podpisów nie będzie znacznym problemem i to jest ten mały krok. Więc tego małego kroku nie uważam, żeby była zasadność, żeby zespół dublował, ponieważ prawdopodobnie i tak nie byłby w stanie tego zrobić przed sierpniem. Natomiast budowanie tego poparcia pośród klubów parlamentarnych, bardzo się cieszę, że są 3 kluby obecne. Szkoda, że nie ma 4. i 5, zwłaszcza, że w klubie PSL-u wiem, że są osoby, które byłyby zainteresowane. W klubie Platformy też jest ich więcej, nie wiem, czy zaproszenie dostały. Więc zanim nauczycie się docierać do Prawa i Sprawiedliwości, to jeszcze we własnych szeregach trzeba
zainteresowanie zbudować, no bo z większości klubów mamy dość niewielką reprezentację jak na ten moment. Natomiast duży krok, który powinien wykonać zespół, który tak odważnie się nazywa, to jest zaproszenie osób z miejsc, gdzie to już działa, bo nie musimy teraz wydawać nie wiadomo jakich pieniędzy na tworzenie jednostek, które nam powiedzą, jak zrobić coś, co już zrobili Kanadyjczycy, co zrobili Amerykanie, co zrobił Urugwaj. Urugwaj może średnio się kojarzy, natomiast jeżeli zaprosimy kogoś z Chicago, 2 miliony Polaków ma dostęp do legalnej marihuany. Ci, którzy wyjechali. Mieszkają sobie w Chicago i od 1 stycznia mogą pójść do sklepu i kupić marihuanę. I to jest cel tego zespołu moim zdaniem. Macie 4 lata na to, jesteście na pełen etat zatrudnieni przez obywateli do tego, żeby coś porządnego zrobić. Bo dekryminalizacja to jest coś, co obywatele jako aktywiści w swoim wolnym czasie mogą zrobić. Natomiast jak sprawić, żeby marihuana była w sklepie? Jak sprawić, żeby przedsiębiorcy mogli korzystać z tego boomu, który jest na świecie? Ja miałem możliwość musnąć ten światowy rynek i to są miliardy, dziesiątki miliardów, setki miliardów dolarów, które są do wzięcia przez polskich przedsiębiorców, ale póki co będą to brali przedsiębiorcy czy z Hiszpanii, czy z Holandii, czy z Luksemburga, czy spoza Unii Europejskiej. Prawo europejskie stwarza takie możliwości, to o czym Piotr powiedział, odpowiednie zaimplementowanie przepisów europejskich na grunt prawa polskiego pozwoliłoby na pozyskiwanie krajowego surowca, który by zaspokoił krajowe potrzeby i zarobiliby na tym i polscy rolnicy, i fiskus, i przedsiębiorcy, i firmy transportowe, ochroniarskie, wszystko. Ja stworzyłem 100 miejsc pracy w polskich konopiach, nawet w tak restrykcyjnych warunkach. Nie ma żadnego problemu, żeby nie stworzyć 100 000 miejsc pracy, jeżeli w te 4 lata do tego doprowadzicie. Dziękuję. Dziękuję. Proszę kolejną osobę o zabranie głosu. Tak, myślę, że dla porządku będzie nam wygodniej w ten sposób. To ja tutaj chciałem tylko dodać, że Maciej rzeczywiście powiedział bardzo dużo racji, ale stanąłbym też w obronie posłów, bo nawet jeżeli w innych partiach PSL-u czy w PO mamy osoby, które mogą być przychylne, no to one są po prostu przychylne, a na przykład nie mają czasu albo nie chce im się pracować w takim i takim zespole, więc to będą osoby, które mogą popierać postulaty. Ja jestem w pełni także za postulatem wolnych konopi dotyczącej inicjatywy obywatelskiej. Uważam także, że ta dekryminalizacja do 30 gramów własne krzaki na uprawę byłaby bardzo skutecznym rozwiązaniem, jednakże ważną sprawą jest tutaj, żeby dołożyć taki aspekt finansowy, czyli żeby razem z tym poszła możliwość uprawy chociażby medycznej marihuany, chociażby przez te instytucje naukowe, bo jest to taki argument, który może wspierać po prostu cały ruch w momencie, kiedy znajdą się finanse na profilaktykę, a także na rozwijanie tutaj całej branży konopnej. Ja oczywiście byłem w pełni za nazwą Zespół Parlamentarny do Spraw Legalizacji Marihuany, gdyż uważam, że powinno to być w takim rozwiązaniu, trochę też tak jak Maciej powiedział, że wychodzimy od tej dekryminalizacji, ale z myślą taką, że w ciągu 5-10 lat pojawi się legalizacja, czyli po prostu jest pewien krok, analizujemy przez 3-4 lata rozwiązania, które są za granicą i po 4 latach przedstawiamy ustawę związaną z legalizacją. Ta legalizacja nie musi być nagle, ale musi być już teraz celem. Oczywiście tak ograniczony czas nie dawał możliwości powiedzenia wszystkiego, co się chciało. Całe nagranie z posiedzenia można obejrzeć na stronie Sejmu. Link macie oczywiście w opisie. Dajcie też znać w komentarzach, jakie według Was są najlepsze rozwiązania i co powinniśmy dalej robić, o co walczyć i jaką wybrać drogę. Mamy zamiar spotykać się co miesiąc i kolejne spotkanie będzie już w lutym. Będę oczywiście Wam relacjonował przebieg naszych prac. Myślę też, że każdy wyszedł z pewnym niedosytem i nikomu nie udało się powiedzieć wszystkiego, co by chciał. Po to właśnie będą te kolejne spotkania, podczas których już szczegółowo będziemy się pochylać nad pojedynczymi zagadnieniami. Podczas spotkania wyczuwałem też pewne napięcie i czasem pojawiły się moim zdaniem niepotrzebne komentarze na temat kompetencji członków zespołu w tym temacie. To jest dopiero start i wierzę, że po kilku spotkaniach będą oni w pełni przygotowani merytorycznie, aby wspierać proces legalizacji w Polsce, a także pozyskiwać kolejnych sojuszników. Dla mnie dużym sukcesem jest to, że w ogóle taki zespół powstał i znaleźli się posłowie i posłanki, którzy mają odwagę się w jego pracę zaangażować. Jest to na pewno ważny krok przybliżający nas do legalizacji w Polsce. Wierzę, że stanie się to jeszcze w latach 20. XXI wieku. Oczywiście politycy są jacy są, ale biorąc pod uwagę, że znaczna większość zespołu to debiutujący parlamentarzyści, to mają oni u mnie czystą kartę, kredyt zaufania oraz pełne wsparcie i zaangażowanie
zaangażowanie w wypracowanie najlepszych i najskuteczniejszych rozwiązań. O to samo Was również proszę. Myślę, że na oceny i rozliczenia przyjdzie czas na koniec kadencji. Może podsumowując to całe spotkanie i z myślą także o przyszłych, chciałbym, żebyśmy my wszyscy, którzy tutaj jesteśmy, pamiętali, że jesteśmy w takim otoczeniu, w jakim jesteśmy i uważam trochę za może nieeleganckie, a może nawet trochę obraźliwe w sytuacji, kiedy pewna grupa osób z Lewicy, z Konfederacji i z Koalicji Obywatelskiej postanowiła stworzyć taki zespół. Pamiętajmy, że takiego zespołu nie było wcześniej, jest teraz. Czy to motywy były ze względu na prawa człowieka, czy na wolność, czy po prostu własne doświadczenia może, albo chęć pomocy pacjentom. Na pewno trzeba docenić, że to istnieje. Wytykanie braku wiedzy w poszczególnych obszarach na tym etapie pierwszego spotkania nie jest chyba zasadne, jeżeli chcemy działać dłużej. I po prostu chciałbym dodać, że mamy naprawdę sporą wiedzę w tym obszarze, ale jeżeli nie będziemy dla siebie wspólnie uprzejmi i wyrażali chęci współpracy, to daleko nie zajdziemy. Dziękuję bardzo za ten głos i ja myślę, że chyba tym optymistycznym akcentem możemy zakończyć. Dzięki wielkie, że oglądałeś ten film do końca. Jeśli się podobało, będę wdzięczny za łapkę w górę i udostępnienie tego swoim znajomym. Jeśli masz ochotę, to zapraszam również serdecznie do wsparcia kanału na Patronite. Dzięki wielkie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!